Siemanko! W dzisiejszym odcinku wykonamy pochewkę na nóż. Przygotowałem projekt na chyba najbardziej popularny nożyk, czyli More. Będzie on także pasował do wielu innych podobnych gabarytowo noży, więc projekt bardzo uniwersalny. No a my zabieramy się do roboty. Skóra, jakiej będziemy używać, to będzie 2 mm jucht, także pasuje 3 mm. Ta czarna jest 3 mm, ta brązowa jest 2 mm. Do takich małych noży to jest to odpowiednia grubość skóry. Przy większych nożach będziemy używać 4-5 mm. Bierzemy skórę roślinnie garbowaną, juchtową. Przykładamy szablon. Szablon będzie także dostępny na moim sklepie z wykrojami. Także tutaj Was zapraszam do tego sklepu. W późniejszej części filmu będzie dodatkowy kod rabatowy na ten wykrój. Także jeśli byście chcieli skorzystać z tego wykroju, a jednocześnie wesprzeć mnie w tej całej pracy, to będę Wam bardzo wdzięczny i zachęcam Was do zakupu. Teraz odrysuję wykrój. Odrysowujemy drugą część. Tutaj też wyznaczę otwory, żeby przymocować szlufkę. Tutaj mamy szlufkę. Żeby nie marnować materiału, to maksymalnie wykorzystujemy miejsce. Także otwory. Jeszcze musimy odrysować trzeci raz. Ten ostatni element, który odrysowaliśmy, będzie takim wąskim pasem, który będziemy wklejać pomiędzy górną a dolną warstwę naszej pochwy na nóż. Jest ona po to, żeby ochroniła nam szef, który wykonamy właśnie na końcu naszego projektu. Jeśli na przykład zszyjemy naszą pochwę na nóż tylko z dwóch warstw, bez tego dodatkowego elementu, tak jak tu, i tutaj wykonamy szef, i jak tego paska nie ma, to my wkładając dowolne ostrze, no to uszkadzamy całe to przeszycie nasze, ponieważ ta ostra krawędź ma bezpośredni kontakt ze szwem. A dzięki temu, że wkleimy ten pas i całość to razem zszyjemy, to ten szef przechodzi właśnie przez te trzy warstwy, a nasze ostrze po sklejeniu przesuwa się właśnie po tym pasku skóry, który jest wklejony pomiędzy warstwy. Dzięki temu nasz szef jest w pełni ochroniony, no i nie ma takiego dużego ryzyka, że uszkodzimy ten szef i zniszczymy naszą pracę, czy ktoś zniszczy całą pochwę na nóż. Więc dlatego to jest bardzo ważny element i będziemy wykonywać go w każdym pokrowcu, futerale, czy na przykład pochwie na nóż, czy futerale na siekierę, toporki. W każdym miejscu, gdzie będzie jakikolwiek kontakt z ostrą krawędzią, po to, żeby właśnie przez taki wąski pasek skóry ochronić nasze przeszycie i żeby nie uszkadzało nam całego projektu. Ja wytnę ten element z odrysowanymi wykrojami. Wycinamy teraz poszczególne elementy. Mamy wycięte elementy, czyli dolna część, górna, ochronny pas i szlufka. Teraz wykonam te etapy, które mogę przed klejeniem, czyli zrobimy otwory, wypoleruję krawędzie tej szlufki, przynitujemy ją, no i będziemy kleić i polecimy z następnymi rzeczami. Teraz zrobię otwory standardowo. Lekko dociskam dziurkacz. Sprawdzam, czy wychodzi w centralnym miejscu tego kółka, które się odbije. Teraz otwory w szlufce. Teraz sfazuję tą szlufkę z góry i z dołu. Możemy tu jeszcze podszlifować ewentualnie te łuki
jeśli nam niezbyt równo wyszły po cięciu. Możemy jeszcze trochę poprawić ich kształt, albo jak są lekko kanciaste, i fazujemy. Mamy sfazowane, zrobię tylko polerkę i za moment będziemy nitować. Na takie cienkie krawędzie pojedyncze wodę nakładam taką pipetą po soli fizjologicznej, czy to zakraplacz, ciężko mi powiedzieć jak to się nazywa, ale to zostawia taką właśnie cienką powłokę tej wody. I nie wchodzi nam tu nic na lico. A efekt polerki wodą. Teraz przynitujemy ją do dolnej części. I nitujemy. Noga od spodu, łeb nita od góry. Mamy to już przynitowane i teraz będziemy przyklejać ten ochronny pas właśnie, który nam będzie zabezpieczał ten szef, który później wykonamy. Ja przyklejam najpierw do spodu, mizdra do mizdry. Ten pas można też sobie odrysować tutaj tak mniej więcej szpilorkiem, albo z tego pasa, albo z wykroju, żeby wiedzieć ile kleju nałożyć. Ewentualnie można to zrobić też na oko, tak w okolicach centymetra. Klej nam już przeschnął, jest przezroczysty, nie ma nigdzie białych grudek, więc standardowo, powoli, delikatnie najpierw przyklejamy. Musimy także starać się prostować ten dolny element, ponieważ jak dokleimy ten pas po łuku, no to nam tu braknie z pół centymetra. Delikatnie. Krawędź do krawędzi. Starałem się to jak najbardziej równo wykonać, tak żeby te krawędzie jak najbardziej się schodziły ze sobą. Porządnie to docisłem, później jeszcze zmłotkowałem, żeby te dwie warstwy maksymalnie mocno do siebie przywarły, były ściśnięte. Przeszlifowałem krawędzie oraz wierzchnią warstwę naszego wcześniej przyklejonego elementu, tak żeby to lico zmatowić, więc nakładam klej. Klej ładnie nam wysechł, więc zabieramy się za klejenie. Tak wygląda jeszcze przed szlifowaniem. Jest już naprawdę dość równo. Dzięki temu, że mamy przeszlifowane dwie warstwy wcześniej, one są już równo, to tą trzecią mogliśmy prawie idealnie dopasować do nich. I dzięki temu teraz kosmetycznie tylko szlifniemy pilnikiem i będzie wszystko równe. Mam wyszlifowane. Starałem się, żeby to było w miarę płasko. Jeśli wyszlifujemy tą krawędź pod skosem, to te otwory, mimo że będą pionowe, to wcale nie muszą być symetryczne, ponieważ z jednej strony będzie bliżej krawędzi, a z drugiej dalej. One będą pionowo, ale ta krawędź jest zeskosowana, więc one będą wyglądały jakby nierówno z dwóch stron. Teraz jeszcze na wykroju będą rozmieszczone także otwory, ale ja lubię używać radełka i wyznaczać linię ręcznie. Teraz musimy uważać, żeby to było
równo, więc tą szlufkę, jakiś ścinek musimy wcisnąć, tak żeby te krawędzie płasko przylegały i żeby ta szlufka nam nie wypychała i nie skosowała nam tej całej pochwy na nóż. Wyznaczam teraz linię szwu. Zaznaczam pierwszy otwór i od niego robię otwory w górę. Teraz ewentualnie mogę dopasować te otwory, lekko ten pierwszy nawet wydłużyć, żeby był bliżej krawędzi. Można też zrobić krócej, dotąd, tu zamontować nita. No są różne możliwości. Idę zrobić otwory i za chwilę będziemy robić coś nowego. W przypadku takich wyrobów już grubszych, gdzie są 3 warstwy i więcej, to linię szwu od krawędzi wyznaczam w okolicach 5 mm. To daje mi jeszcze taką zapasową opcję, gdybym tutaj nie wyszlifował tej krawędzi w miarę idealnie równo, żeby ona była w pionie. Bo jeśli ta krawędź, tak jak wcześniej wspominałem, nie będzie w pionie, a te otwory będziemy mieli zrobione ładnie pionowo, to tutaj może być właśnie 5 mm, a tu w zależności jak wyszlifujemy może być 4 albo 6 mm, albo w ogóle będzie taka fala tutaj. Więc to nam daje jeszcze możliwość, żeby na samym końcu te miejsca, gdzie jest nierówno wizualnie, troszkę podszlifować, no i żeby to nabrało właśnie takiego konkretnego wyglądu i żeby to nasze sumienie było spokojne, że wszystko jest równo zrobione. Tu jeszcze przeszlifowałem tą górną krawędź także. Za chwilkę jeszcze to sfazuję. No i zabieramy się za nałożenie wosku. Wosku na gorąco. Otwory możecie także zrobić po woskowaniu. Są one nawet łatwiejsze do zrobienia, ponieważ ta skóra jest bardziej podatna. Ja kiedyś robiłem głównie właśnie tylko po woskowaniu otwory. Robiłem linię szwu, wyznaczałem otwory i dopiero po woskowaniu wykonywałem je już typowo pod szef na wylot. Pochewka na nóż zawoskowana. Zapraszam Was na filmik właśnie z tego etapu, gdzie pokazuję krok po kroku, jak nakładam wosk na gorąco. Gdzieś tutaj powinien być odnośnik do tego filmu. Wypolerowałem także krawędzie. Tutaj macie efekt tego polerowania. Jeśli chcecie zobaczyć, jak wyglądał ten etap, krok po kroku, ponieważ to było trochę inne polerowanie niż z mojego pierwszego filmu, który dodałem na kanał. Więc tu także pojawi się odnośnik do tego filmu. No a nam pozostało już tylko wykonać szef. No i to będzie wszystko, jeśli chodzi o ten projekt. Ja zabiorę się za szycie i za chwilę zaprezentuję Wam końcowy efekt. Proszę bardzo, tak to się prezentuje. Udało się nawet dobrać kolorystycznie nić. Krawędź z jednej, krawędź z drugiej. Od góry też wypolerowane. Po wosku ta skóra fajnie nabiera takiej struktury. Jeśli ją rozciągamy, jest dość twarda. Ładne takie żyłki się tworzą. Coś na wzór jak w skórach Crazy Horse. Ten efekt już zależy, czy się komuś podoba, czy nie. No dla mnie jest to atrakcyjne na skórze, jeśli pojawiają się właśnie takie struktury, przebarwienia. To i tak z czasem wszystko ściemnieje. Jeszcze przyszycie. Kolejny projekt za nami. Udało nam się wykorzystać trochę nowych metod, jak nakładanie wosku na gorąco, czy polerowanie krawędzi właśnie po woskowaniu. Samo wykonanie pochewki jest jednym z wielu sposobów. Przerobimy z czasem wszystkie, jakie znam. No było tego sporo, ponieważ kiedyś zajmowałem się wykonywaniem noży.
No i od tego w sumie zaczęła się cała przygoda ze skórą naturalną. Na dzisiaj to by było już wszystko. Jeśli się Wam podobało, zostawcie łapkę, komentarz dla zasięgu i trzymajcie się. Cześć!